Dzień dobry. Wstałem przed chwilą, ale sobie zdążyłem kawę zaparzyć. I tak zacząłem rozkminiać, co tu dzisiaj. Jest 8:24. Ja sprawdziłem, ile mam stąd do domu. To mam około 15,5 godziny bez przerwy. Więc na spokojnie 16 można liczyć. No i teraz mam zagwozdkę, czy atakować jakby już ten cały dystans i jechać prosto do domu, czy sobie go podzielić na dwie części. Dzisiaj jest piątek, tak. Czy sobie podzielić na dwie części i dotrzeć do domu jutro? Bo no z jednej strony jakby jest to do zrobienia. Nawet jakby tam w nocy dotarł o tej, nie wiem, pierwszej, czy tam której, bo też trzeba liczyć, że przystanki będę jakieś robić. No to się da zrobić, będzie trochę to męczące. Taka jazda przez tyle godzin. No, ale jest to do zrobienia. No a z drugiej strony, no po pierwsze jestem zmęczony po wczorajszej trasie. Tutaj podejść było ponad 1600 metrów, więc to dość dużo, ja to czuję. Po drugie jest pochmurno i tutaj wszędzie w okolicach jest pochmurno, więc nie wiem, czy jest coś na siłę się wpchać w góry, gdzie, a poza tym ja mam rozładowane wszystko już praktycznie. Zegarek to mam, nie wiem, no nieważne, no mam na pewno poniżej połowy baterii. Baterie do kamery mam już dwie wyczerpane. Tutaj włożyłem ostatnią, która jeszcze tam ma trochę powera. Powerbank też już jest na wykończeniu. No wszystko mi się kończy powoli. Telefon podładowałem właśnie z powerbanka i dlatego powerbank już ledwo zipie. Ale przed chwilą, jak tak mówię do kamery, to mi przeleciała przez głowę szalona myśl. Może by się zatrzymać w Trondheim na jeden dzień. Muszę obczaić, ile kilometrów mam do Trondheim, na którą bym tam ewentualnie dotarł. I może sobie wziąć dzień, albo nawet dwa w hotelu. Ja byłem w Trondheim 2 lata temu. Kurczę, tam były fajne góry. Samo miasteczko to jest, jeden dzień to jest nawet za dużo, żeby je obejść i obczaić. Są tam fajne miejsca, jakieś tam nawet galerie sztuki, czy to muzea. Fajne knajpki. No nie jest małe, ale no ja nie jestem takim miastowym typem gościa, więc tam za dużo czasu w mieście nie spędzam. Jak to mówi Bartosz Zalewski, chwila i wypierdalam. Tyle, ile trzeba i wypierdalam. Ale to jest ciekawa opcja. Zaraz odpalam internet i obczajam. Bo chyba nie ma sensu tak na siłę walić tyle kilometrów. Ja nie jestem kierowcą zawodowym, żebym spędzał życie w samochodzie. Więc no a przejeżdżając przez Trondheim, no to zawsze jest opcja ciekawa, żeby wykorzystać, że tam będę. A czemu nie? A czemu nie? Wypiłem kawę w namiocie i poczułem, że mnie natura wzywa. Że mnie natura wzywa. Oj, to był zew natury. To był taki zew natury, że ho. Nigdy tak szybko nie pakowałem, nie zwijałem namiotu, po prostu jakiś rekord padł. Ale miałem też świadomość tego, że tutaj, no ja rozbiłem się niedaleko tego centrum Parku Narodowego. Więc tutaj raptem 5 minut samochodem tylko spakować się i podjechać i po prostu uderzyć tutaj do środka. Bałem się tylko, czy będzie otwarte, ale było na szczęście. Więc nie ma to jak cywilizacja. Także wszystko ogarnięte, zęby umyte, soczewki założone.
Na śniadanie kolejna kawa i ciacho jagodowe bodajże to było. No i teraz ruszam w stronę Trondheim. Okazało się, tak patrzyłem po mapie, to Trondheim jest w połowie drogi do domu, więc nie wiem, zobaczę. Ma być pogoda taka średnia, bo i trochę chmur i ma padać coś i hotele drogie w Trondheim, więc nie wiem, czy tam będę się zatrzymywać. Zobaczę, mam gdzieś około 8 godzin drogi do Trondheim, więc po prostu będę jechać tamtą stronę i na poczekaniu wymyślę, jak już będę w okolicy, czy przed, czy w Trondheim, to wtedy zdecyduję, czy tam się będę nocować i tak dalej. A jak nie, to po prostu będę próbować uderzyć już od razu do domu. No to 16 godzin jest 10, czyli no, drugą w nocy bym dojechał gdzieś przy dobrych wiatrach. No nie wiem, zobaczymy. Zatrzymałem się w takich oto pięknych okolicznościach przyrody. No, trochę ławka mokra, ale cóż, będzie tyłek mokry najwyżej. Trochę zgłodniałem, mam jeszcze 3 godziny do Trondheim, więc stwierdziłem, że zatrzymam się i sobie coś zjem, ale nie wiedziałem, że tu jest takie fajne miejsce i można sobie tutaj normalnie ja sobie wziąłem kawę, kuchenkę i sobie właśnie będę robił kawę i jadł tuńczyka. Tuńczyka w oleju mam bułek aż 3, kupione wczoraj, nie zjedzone. Tuńczyka w oleju mam, widelec jest, kuchenka jest, wszystko jest. Także odpalam. I będę się teraz raczył. Nie chciało mi się zatrzymywać na stacji. Nie było też w tych stacji za dużo po drodze, szczerze powiedziawszy. Tych kamperów jest tu od groma po drodze. Duży dość ruch, bo się właśnie chyba kończą te wakacje, czy tam
szczytowy okres. Wszyscy wracają, duży ruch, dużo ludzi, dużo się dzieje. Ja nie lubię, jak jest tak za dużo wszystkiego. Więc takie właśnie miejsce sobie wynalazłem. Zabukowałem sobie w międzyczasie gdzieś, bo miałem też jeden postój taki szybki, krótki na siku i na przegryzienie batona w sumie. Zabukowałem sobie hotel w Trondheim na jeden dzień. Nie wiem, co jeszcze będę robił, chyba nic nie będę robił. Oj, nie mam wody, muszę skoczyć po wodę. No nic, zaraz wracam. Dobra, jestem, wróciłem. Akurat mi tyłek zdążył przeschnąć przez tą krótką wyprawę. Dobrze, że skoczyłem po wodę, bo zapomniałem też kubka. Generalnie. Więc spoko, także tak jak mówię, duży ruch. Tutaj nie wiem, co będę robić. Jako że łydy mam jak kamień. Nie wiem, czy będzie mi się chciało gdzieś chodzić. Pewnie wyjdę gdzieś wieczorem na jakieś żarcie. Nic mi tu nie pływa. Oczywiście, że mi pływa trawa jakaś. Padało po drodze. No a ja wyjdę sobie na jakieś jedzenie pewnie. Jakąś kawę. Nie wiem, na którą tam zajadę. Jest 16. 3 godziny to jest 19. Trzeba się jeszcze wykąpać. To jest coś, czego potrzebuję najbardziej w tej chwili. Prysznica, naprawdę. Kurde, nie mam jeszcze ognia, ale ile razy ja będę chodził do auta. No tak to jest, jak biorę plecak. W plecaku mam wszystko jakby już gotowe, zestaw zapakowany, a teraz tak wyskoczyłem z reklamówką raptem, a się okazuje, że połowy rzeczy nie ma. Lecę teraz po ogień, bo nie mam. Dobra, mamy i ogień. Spodnie mi ponownie przeschły, teraz to już nawet sławka jest sucha. Wysuszyłem i wytarłem tylko. No, co ja mówiłem, że mam twarde łydy. Twarde ma łydy i teraz jak tutaj schodziłem, bo to jest skarpa, zszedłem niżej, bliżej wody i nie słychać tak bardzo głośno tych samochodów. Łydy mam jak skała, kamienie, a po prostu czwórki jak teraz schodziłem, to wołają po prostu o masaż, o jakieś potraktowanie, więc fizycznie nie czuję się jakoś mocny i potrzebuję po prostu odpoczynku, ewentualnie jakiegoś spaceru po mieście na kawę, jedzenie, coś jakoś tak rekreacyjnie bardziej niż jakieś wypady. Zobaczę, jaka pogoda będzie i czy będzie mi się chciało jutro cokolwiek robić. Jutro już jest sobota. Nie wiem też, co tam w okolicy Trondheim, bo mam 2 lata temu bodajże, ostatni raz. Pierwszy i ostatni, jak na razie. To tam mi się podobało wtedy i tak dalej. Tylko że wtedy to ja jeszcze nie widziałem północy. Patrzę, czy nie ma tutaj poprzeczki pod spodem, bo ile razy siadam przy stoliku, jest poprzeczka, jak chcę sobie gdzieś nogę przełożyć i jak się rąbnę w piszcze zawsze, aż zgrzytnę zębami. No, jeśli przy Trondheim, jeśli przy Trondheim będzie coś ciekawego, to pomyślę, czy tam mi się chce uderzać, czy nie, a tak jak 2 lata temu byłem, to wtedy na mnie to fajnie wrażenie wszystko zrobiło, tylko ja nie widziałem północy, a teraz jak już widziałem Senię, Lofoty i tamte rejony i góry, no to wszystko już inaczej wygląda teraz. To co zobaczyłem, to już nie da się odzobaczyć jakby, także no nie wiem, na co będę mieć ochotę, a jak nie będę mieć ochoty na nic, to po prostu wsiadam w auto i jadę dalej. Dzisiaj wyjechałem o której? O 9? Tak już nie pamiętam. Czy o 10? Powiedzmy, że o 10, bo to jest 16, to jest 6 godzin z jakimiś tam mini przerwami. I już mi się nie chce jechać, szczerze mówiąc, nuży mnie to. Jeszcze jak deszcz po drodze padał, zero widoczności, nic nie widać. Te kampery przede mną jadą. Wszystko na szybę idzie. Takie to wszystko młodzone, bym powiedział. Dobra,
Ja tu się będę teraz raczyć puszką rybną, przepysznym tuńczykiem w oleju, potem kawa, a potem papieros. Nie. Co to nie. Mniam. Pycha. Ludzi. Ciężko nagrywać, żeby nikogo nie uchwycić w kadrze, żeby potem nie było roszczeń. Idę na jakieś żarcie. Dotarłem do Trondheim. Zameldowałem się w hotelu jakieś 1,5 godziny temu. Jest 21, no mniej więcej. Coś koło tego się zameldowałem, jak 19:30. Wziąłem prysznic. Oj, to było przyjemne. No jestem potwornie głodny, idę chyba pizzę zjem, po prostu potrzebuję kalorii. Xantyp, specjalna dedykacja dla Ciebie. Piękny kolor. Piękny lakier. Piękny Mustang. Liczny jest po prostu. Piękne wizytowe. Y que yo sudo, voy a hacer rutas fáciles. Justo, tío, exacto. A ver, digamos ya que sería que no te volviste a preguntar que se parece. Czy ja dotrę dzisiaj na jakieś żarcie, bo to jest zlot jakichś starych, zabytkowych samochodów i jest na co popatrzeć. I różne wersje Mustangów i inne muscle cars tak zwane, amerykańskie. No wow, nawet są takie stare z lat 70. samochody kombi, station wagon. No super, to już w ogóle są kosmos.
No jak tu się nie zatrzymać? Ja już zapomniałem, że głodny jestem w ogóle. Beautiful. Padać, to jest znak, żeby znaleźć jakąś pizzę. Nie wiem, czy widać, ale jest tęcza. Trochę się kolory pogmatwały, bo jest sztuczne oświetlenie i trochę ciemno się robi już, ale gdzieś tam jeszcze słońce ostatnimi promieniami dopada chmury. Nie wiem, czy tą tęczę widać, ona już zanika powoli.
Wklejajmy szczytnicę. Ja to jestem nienormalny. No, oglądałem się tych samochodów, jest godzina 22, przeszło, a ja nadal nic nie jadłem, jestem głodny jak diabli. Teraz jeszcze zobaczyłem, że są zarąbiste chmury i światło na zachodzie. Chciałem podejść bliżej wody, żeby zobaczyć, ale trzeba jakoś tam naokoło teraz obejść i zanim tam dojdę, ja nie wiem, czy o której będę jadł, czy w ogóle coś dzisiaj będę jadł. We can talk and still understand what we're saying. But and he'll say something and stuff like we. Jest druga 08. No to dno, o tam jest nawet zegar. Tu mi jakieś kraty postawili. O co tu chodzi? Nie chciałem tam dojść do wody. Czy może nie do samej wody, ale podejść bliżej. Dobra, kraty się skończyły, można podejść bliżej, zrobić zdjęcie. Ale tu jest czad. Tu jest czadersko. No dobra, warto było. Jest już trochę ciemno. Ale nie na tyle, żeby nie było nic widać. Idę. Może mi się uda jakieś... O, jaki jestem ciemny w tym ekranie. Może tak. Idę, może mi się uda jeszcze jakieś żarcie znaleźć w tej porze. Chociażby burgera. Może się uda. Kurczę, wiedziałem, że takie przetrzymanie takiego dużego głodu to się niczym dobrym nie skończy. Znalazłem pizzerię i po prostu w szale głodu i pragnienia zamówiłem, nawet nie patrząc na rozmiary, jak te pizze wyglądają. Zamówiłem dużą, największą pizzę i 2 kole i okazało się, że te 2 kole to były naprawdę duże kole. A ta pizza była ogromna. Całe szczęście, że ona była na cienkim cieście. Tak to nie dałbym rady jej zjeść. Ale i tak dziwię się i się wszyscy patrzyli. Miałem wrażenie na mnie w knajpie, że gościu w sumie taki niepozorny wsuwa całą pizzę jakichś gigantycznych rozmiarów. A obok stolik dalej siedziało 3 rosłych facetów. Większych i starszych ode mnie w sumie i taką pizzę zjedli na 3, więc to już o czymś świadczy. No ale całe szczęście, że miałem tutaj kawałek do przejścia. Ten spacerek mi dobrze zrobi. Jest już pół do 1 w nocy i w ogóle dziwne uczucie, bo jest ciemno. Ja pierwszy raz od ponad miesiąca
widzę ciemność po prostu. I dla mnie to jest mega dziwne uczucie, bo już się odzwyczaiłem i no tutaj jest jeszcze sztuczne światło od lamp, ale przed chwilą szedłem przez most i tak spojrzałem gdzieś tam w dół na wodę i nie widać nic dosłownie, jest czarno. Bo jeszcze wczoraj jak spałem w namiocie, no było tak ciemno, taka szarówa się zrobiła, ale było wszystko widać mimo wszystko. Było wszystko widać mimo wszystko. No, tak, że dziwne doświadczenie. Niby całe życie ta ciemność jednak mi towarzyszyła. Tak teraz tak jakoś nieswojo się czuję, że nic nie widzę. Chociaż tam na mojej prawej stronie jest taka poświata, jakaś taka łuna na niebie, że gdzieś tam z tamtej strony słońce jest, no ale to nie znaczy, że ono gdzieś tutaj daje znaki w tym miejscu. Tutaj jest absolutnie ciemno. No nic, wracam na hotel grzecznie do łóżeczka, umyję tylko ząbki, a jutro trzeba wstać, bo znowu śniadanie hotelowe, więc trzeba sobie budzik nastawić. No i potem wymeldowanie. Nie pamiętam nawet, nie sprawdzałem nawet, nie wiem do której mogę tutaj buszować. Więc też muszę się liczyć z tym, że wymeldowanie jest do którejś konkretnej godziny i muszę się uwinąć do tego czasu. No, dobra, tyle na dzisiaj.